Cześć, niedawno przypadkiem trafiłem na wystawione na ulicę elektrośmieci, a wśród nich było takie radio śnieżnik do remontu, poduszka elektryczna, która akurat przyda się na wystawę starego sprzętu elektrogrzejnego, ale najbardziej ucieszyłem się z tego malutkiego urządzenia z klawiaturą. To jest jeden z wczesnych produkowanych w Polsce, choć głównie z japońskich komponentów kalkulatorów, model Elvro 105LN z lat 70. Tutaj widać, że ma raczej nieoryginalną późniejszą wtyczkę. Możemy rzucić okiem na tabliczkę znamionową, logo Elvro, typ Elvro 105LN, wrocławskie zakłady elektroniczne, napięcie 220V, 50 Hz, 4 W i napis Made in Poland, a poniżej zatarty numer seryjny. Ładny kalkulator, który chyba w latach szkolnych widywałem czasem na przykład w sklepach, biurach czy w jakichś kasach. Wydawać by się mogło, że brak mu wyświetlacza, ale tutaj po prawej stronie otwierało się osłonkę, jednocześnie włączając urządzenie, a zamknięcie osłonki było zarazem wyłącznikiem. Jak czytałem, kalkulator ten był produkowany od 73 do 76 roku i posiadał wyświetlacz fluorescencyjny z japońskich lamp. Klawisze wydają się sprawne. Tutaj po lewej stronie na górze jest pokrętło do ustawiania miejsc po przecinku. Kalkulator jest już podłączony do zasilania, otworzę osłonkę i zapaliło się 0 na wyświetlaczu. Sprawdźmy działanie klawiszy. Chyba wszystkie klawisze wydają się w porządku, no to zróbmy jakieś najprostsze obliczenia. 10 razy 2 równa się 20. 10 podzielić przez 2 równa się 5. Teraz 10 plus 2 równa się 12. Natomiast przy odejmowaniu trzeba uważać, wciskam 10 minus i zapala się tutaj czerwona lampka, to znaczy, że mamy minus 10. Jeżeli teraz wcisnę 2 i minus, to mamy minus 12. Jeżeli chciałbym do minus 10 dodać 2, to wciskam 10, minus 2 i plus, mam minus 8. A żeby po prostu od 10 odjąć 2, wciskam 10 plus 2 i minus. Wychodzi 8. Dobrze, że kalkulator nie trafił na elektrośmieci, bo jest już jednak ciekawym i sprawnym zabytkiem, o którym w wolniejszej chwili przygotuję dłuższy odcinek. Obejrzymy sobie wtedy też trochę dokładniej, jakie elementy są polskie, a jakie pochodzą z Japonii. A akurat wczoraj w Muzeum Inżynierii w Krakowie widziałem komputer Odra z wrocławskich zakładów elektronicznych albo taki komputer Elvro 800-3 Junior. O tej wizycie w Krakowie też będzie kilka relacji.